Co jeśli powiedziałbym Wam, że Wasze buty powodują problemy ze zdrowiem? Poduszki, pianki, podniesiona pięta i wąskie czubki powodują problemy z kolanami, kręgosłupem i stopami, tworząc haluksy, zanikający łuk w stopie i schodzące środka kolana. Ale żeby to wyjaśnić, cofnijmy się najpierw o jakieś 15 000 lat. Nasi przodkowie byli świetnymi biegaczami. Byli szybcy, zwinni i potrafili przebiegać ogromne dystanse, a to wszystko boso. Nasza stopa została do tego świetnie zaprojektowana. Posiada 26 kości, 33 stawy, 21 mięśni i ponad 100 ścięgien więzadeł, które świetnie amortyzują oraz oddają energię, działając jak sprężyna. Z czasem ludzie zaczęli tworzyć pierwsze buty, które służyły ochronie stopy przed zimnem czy ostrymi kamieniami. W Europie i Azji zaczęto wymyślać najróżniejsze obuwia świadczące o statusie i roli w społeczeństwie. W Chinach nawet doszło do tego, że kobiety nosiły 7-centymetrowe buty, bo mniejsza stopa oznaczała szybsze za mąż pójście. Aż w końcu docieramy do naszych czasów i pojawiają się Nike. Miękkie i dużo wygodniejsze buty niż te, które nosili ludzie dotychczas. Jednak problem z tymi butami jest taki, że zabierają one naszej stopie jej podstawowe funkcje. Gruba i sztywna podeszwa nas sama stabilizuje. Duży drop powoduje stałe skrócenie ścięgna Achillesa i łydki, co powoduje przeciążenia kolan oraz kręgosłupa, a przyjęty przez nasze społeczeństwo smukły czubek powoduje ściskanie palców, haluksy i podkurczone palce. Sami zobaczcie, jak wygląda nasza stopa w takich butach oraz jak powinna wyglądać. I chociaż najlepszym rozwiązaniem byłoby tutaj chodzenie boso, to nie oszukujmy się, nikt normalny nie będzie chodził po mieście boso. Tutaj na ratunek przychodzą buty barefootowe, które pomogą zachować tą naturalną pracę stopy i ochronią nas przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak dziwne spojrzenia znajomych. Buty te mają płaską powierzchnię dla naturalnego ułożenia ciała, mają dużo miejsca na palce, dzięki temu nasze palce mogą naturalnie pracować, są bardzo cienkie, przez co czujemy w nich podłoże i są ekstremalnie elastyczne, dzięki czemu za stabilizację odpowiada nasza stopa, a nie nasz but. Ja chodzę w takich butach już prawie rok i totalnie nie mógłbym wrócić do chodzenia w normalnych butach. Bardzo poprawiły się mięśnie w mojej dolnej części nóg oraz stóp, poprawił się zakres ruchu w stawie skokowym oraz na pewno wzmocniły się wszystkie ścięgna i więzadła, co u mnie także przełożyło się na siłę reaktywną. I najważniejsza rzecz, to są to buty mega wygodne. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie też ogromną wygodą jest możliwość po prostu nałożenia butów i wyjścia z domu, a w tych butach jest to bardzo łatwe, po prostu wkładam je i wychodzę. Jednak nic nie ma samych plusów i z tymi butami wiążą się również minusy, a jednym z nich jest bycie niższym. Takie buty zawsze dodają kilka centymetrów, a w butach barefootowych musimy się pogodzić z naszym naturalnym wzrostem. Aczkolwiek jest to także fajna zaleta, bo jak teraz cały czas chodzę w tych, to gdy kiedyś zakładam takie buty, to nagle czuję się mega wysoki. Te buty mogą również powodować przeciążenia stopy, stawu skokowego czy łydki. Jeśli całe życie odciążaliście te miejsca, to naturalnym będzie, jeśli zaczniecie ich nagle używać, to mogą się przeciążać. Dlatego jeśli już zdecydujecie się na zakup butów barefootowych, to warto jest wdrażać się w nie powoli i na początku zakładać je tylko na krótkie spacery po najlepiej miękkim terenie, dopiero potem stopniowo zwiększyć obciążenia. Bo wiele osób, robiąc taką zmianę od razu i jeszcze biegając w takich butach długie dystanse, doznawało kontuzji. I na pewno nie polecałbym zbyt szybko zaczynać w nich biegać, bo jest to bardzo duże obciążenie. Ja osobiście biegam w butach Merrell Bare Access, które także są butami lekko barefootowymi, bo mają więcej miejsca na palce i także mają zerowy drop, ale mają tą minimalną warstwę amortyzacji, która jednak bardzo się przydaje. Buty te nie są najtańsze, ale na szczęście jest kilka firm, które oferuje je w różnym przedziale cenowym, ale także w różnym wyglądzie, bo te nie są najładniejsze i do bardziej eleganckich ubrań totalnie nie pasują. Na szczęście ostatnio znalazłem nowe od firmy Feelgrounds, które są już dużo ładniejsze i tak naprawdę na tle normalnych butów wyróżnia je tylko więcej miejsca na palce. Są nieco mniej barefootowe niż Merrelle, ale za to idealne na miasto. Fajna rzecz do posiadania w butach barefootowych to także takie pięciopalczaste skarpety, które pozwalają Waszej stopie zachować ten naturalny kształt również wewnątrz buta. Ja posiadam kilka takich par i wyglądają one dosyć zabawnie, także jeśli kiedyś zdejmiecie buty na imprezie przy ludziach, to dostaniecie na pewno wiele interesujących spojrzeń.
ale zawsze jest to fajny temat do rozpoczęcia interesującej konwersacji. Dodatkowym minusem jest to, że podczas gdy wasze stopy stają się zdrowsze i odzyskują swój naturalny kształt, zwykłe buty stają się mniej wygodne. Po prawie roku chodzenia w tych butach uważam, że był to świetny zakup i na pewno będę powiększał swoją kolekcję butów barefootowych. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, chętnie pomogę. A jeśli chcecie zobaczyć się ponownie, to zostawcie subskrypcję i do następnego.